Siema, tu Wahacz. Kia Exceed przed liftingiem postrzegałem jako jeden z najlepszych crossoverów, z jakimi miałem styczność, jeśli ktoś poszukuje auta tego typu o rozsądnym charakterze. W tym teście przedstawię wersję po odświeżeniu i też powiem, czy na początku 2023 roku zmieniłem swoje zdanie o tym modelu, czy też nie. Osoby konfigurujące egzemplarz, który dostałem, zrobiły wszystko, co mogły, aby testowana Kia zrobiła z kolei na mnie jak najlepsze wrażenie, bo do jazdy dostałem topową, możliwą do kupienia konfigurację, czyli samochód usportowiony wizualnie w wersji GT Line, a także z silnikiem benzynowym 1.5 TGD i 160 koni połączonym z automatyczną skrzynią biegów DCT. Model ten jest oferowany jeszcze co prawda w wersji hybrydowej plug-in i dla fanów elektromobilności ona pewnie będzie najlepsza, ale biorąc pod uwagę, że hybryda jest droższa i też wolniejsza niż wersja testowa i nie występuje w GT Line, to moim zdaniem lepsze jest to, co pokazuję na tym filmie. Usportowiona odmiana wprowadzona została wraz z liftingiem z 2022 roku i dodaje ona w wyglądzie zewnętrznym podostrzone lekko zderzaki, ciemne obramowania szyb i relingów na dachu, a także 18-calowe felgi o unikalnym wzorze. Każdy Exceed jednak po kuracji odmładzającej, bez względu na konfigurację, prezentuje się aktualnie lepiej moim zdaniem, ponieważ zwykłe odmiany też dostały ciekawie zaprojektowane zderzaki, pojawił się w nich też smuklejszy i bardziej wygięty grill i ogólnie te zmiany, chociaż zdecydowanie nie wprowadzają rewolucji w obszarze wyglądu nadwozia, to dodają testowanemu modelowi jeszcze trochę wyrafinowania i charakteru, bo dobrze prezentował się on już moim zdaniem podczas swojej premiery w 2019 roku i poważnych zmian po prostu nie potrzebował. Zielony lakier metalik wymaga dopłaty 2900 zł. W kabinie za to odświeżenie wyraźnych zmian nie przyniosło i trochę żałuję, bo o ile nadwozie zawsze wypadało w Exceedzie ok, to wnętrze ma ten model według mnie trochę nijakie i upływający czas wzmacnia, a nie osłabia to wrażenie. Wciąż jednak w swojej prostocie kokpit prezentuje się przyzwoicie, no i też przez brak jakichkolwiek udziwnień jest on łatwy do ogarnięcia, jeśli chodzi o obsługę. Odmiana GT Line w kabinie wprowadza za to inną kierownicę, która przez obecność miłej w dotyku skóry, częściowo perforowanej, solidne spłaszczenie u dołu i logo ma w sobie sporo sportowego ducha. Mamy też aluminiowe nakładki na pedały, fotele ze skórzano-zamszowym wykończeniem i też odpowiednim znaczkiem. Dochodzi do tego również czarna podsufitka. W GT Line liczyć można też na elektrykę fotela kierowcy z pamięcią. Fotel ten też przesuwa się automatycznie, aby ułatwić wsiadanie czy wysiadanie. Jest to tyle ciekawe, że przy tak dużym dopakowaniu funkcjami fotela kierowcy, fotel pasażera jest ich wszystkich pozbawiony i jest sterowany manualnie. Na podszybiu w Exceedzie jest miękko, ale nie w 100%. Tutaj mamy twardy plastik i w słoneczne dni ta różnica może być zauważalna. Na drzwiach od najwyższych partii jest już miękko w 100%. Mamy też odpowiednie miękkie podłokietniki. W najbardziej eksponowanych miejscach również występują miękkie tworzywa, to nie jest skóra, te szwy są po prostu tutaj wytłoczone, ale ten materiał tak robi dobre wrażenie wizualne. W niższych częściach kokpitu mamy twarde materiały, nie zwracają na siebie za bardzo uwagi. Tunel środkowy trochę za dużo jest tutaj moim zdaniem fortepianowej czerni. Są co prawda elementy urozmaicające, no ale wciąż jeśli chodzi o jakieś drobniejsze elementy, to zostały odpowiednio precyzyjnie wykonane, dobrze też działają, nie ma żadnych problemów ze spasowaniem, a ogólnie jakościowo wnętrze to wypada naprawdę dobrze, może bez fajerwerków estetycznych, ale to głównie wynika z designu, a nie z zastosowanych materiałów. Poprzednio Kią Exceed jeździłem na początku 2021 roku i od tego czasu paleta silników w tym modelu została mocno ograniczona, a ceny tego co pozostało poszły niestety w górę. Kiedyś można było kupić litrowe benzyny 120 koni, było też 1.6 TGD i 204 konie mechaniczne, można było zgarnąć diesla 136 koni, czy obecny w testowanym egzemplarzu silnik, ale z miękkim układem hybrydowym, a także hybrydę plug-in. Teraz jedynie niezelektryfikowane 1.5 160 koni się ostało oraz wersja hybrydowa ładowana z gniazdka. Jednocześnie ceny poszły do góry o 15-25 tysięcy złotych w zależności od silnika. Zniknęła też kiedyś najbogatsza wersja XL, którą zastąpiło GT Line, które poza dodatkami stylistycznymi oferuje także najbogatsze wyposażenie. Względem drugiego od góry Business Line dochodzi w nim też pokazywana elektryka fotela kierowcy, nie pokazywana z kolei elektryczna klapa bagażnika i trochę systemu bezpieczeństwa, chociażby monitoring ruchu poprzecznego. Biorąc pod uwagę, że już od wersji L dostaje się w Exceedzie większy ekran w środku z nawigacją, czujnik deszczu, czy sporo innych rzeczy, przez które poziom wyposażenia jest już wystarczający, a Business Line wprowadza jeszcze chociażby podgrzewanie foteli kierownicy, elektroniczne zegary czy audio JBL, to zestawiając to wszystko, wyposażenie w egzemplarzu testowym jest bardzo dobre.
Jeśli ktoś nie patrzy aż tak na stylistykę, a chce mieć dobrze doposażony egzemplarz, to wersja Business Line, tańsza od GT Line około 10 tysięcy złotych i kosztująca około 140 tysięcy złotych, jest optymalnym wyborem i na jej podstawie dopowiem jeszcze, ile Exceed kosztowałby w leasingu operacyjnym na przykładzie oferty partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlist Polska. W cenach netto za parametry weźmie 20% wpłaty własnej, czyli 22 476 zł, 4-letni okres leasingu i 30% wykupu końcowego, czyli 33 714 zł i wtedy miesięczna rata to 1781 zł. Link do oferty wrzuciłem w opisie filmu, a na stronie Carlist Polska są też inne dostępne modele, również w wynajmie długoterminowym. W Exceedzie, co w dzisiejszych czasach jest niecodzienne, nie występuje istniejący w innych modelach wariant silnika 1.5 TGDI 160 koni z miękkim układem hybrydowym, tylko dostajemy w nim zwykłego spalinowca. Wraz z maksymalnym momentem obrotowym 253 Nm przekłada się to na takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi jak na auto tego typu są moim zdaniem w zupełności wystarczające do jazdy w każdych warunkach i z uszczuplenia palety silników benzynowych bardziej żałowałbym wariantu mającego 120 koni mechanicznych dla osób, które poszukiwałyby tańszych i bardziej o miejskim przeznaczeniu konfiguracji. 204 konie w Exceedzie oczywiście były przyjemne, ale nie uważam, aby w tym modelu coś więcej niż 160 koni mechanicznych było potrzebne, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Przy niższych prędkościach miejskich albo lekko przyspieszając poza terenem zabudowanym, benzyna nie musi wkręcać się wysoko na obroty i pułap 1500-2000 jest w pełni używalny. Na drogach szybkiego ruchu silnik i tak trzymany jest powyżej tego przedziału, bo przy 120 km na godzinę na obrotomierzu wskazówka jest na wartości 2300, zatem odpowiednie przyspieszenie jest też wtedy domyślnie dostępne. Aby wykrzesać pełnię możliwości z 1.5 TGDI, wypada go jednak trochę wyżej wkręcić na obroty i na szczęście 7-stopniowy automat DCT z egzemplarza testowego został dobrze zsynchronizowany z silnikiem, ponieważ w naturalny sposób można wymusić poprzez wciskanie gazu redukcję 1 czy 2 biegi, a też czasami, gdy skrzynia starała się przyspieszać wyłącznie obrotami, to nie czułem, aby robiła to w nieodpowiednich momentach. Dodatkowo zmiany biegów przez automat są szybkie i płynne i jedynie z obrotami w okolicach czerwonego pola czuje się pracę przekładni nie w formie szarpnięć, tylko krótkich przerw w przyspieszaniu, co w takim crossoverze jak Exceed nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, że na co dzień automatyczna skrzynia DCT po pierwsze nie ograniczała możliwości silnika i nie przymulała auta, a po drugie jej praca podczas normalnej jazdy była niezauważalna. Niestety mówię te pochwały dla sytuacji, gdy samochód już jechał, ponieważ gdy startowałem od zera, to skrzynia w połączeniu z systemem start-stop czasami trochę ospale wprawiała Exceeda w ruch. Tak samo szybko przełączając się pomiędzy trybami jazdy do przodu i do tyłu, na przykład gdzieś zawracając, po kilku takich przełączeniach też pojawiała się czasami zbyt duża zwłoka i w zależności od sytuacji mniej lub bardziej irytująca. Jednostka napędowa w testowanym Exceedzie ma 4 cylindry i cechuje się dobrą kulturą pracy, ponieważ nawet na wspominanych niskich obrotach lekko ponad 1500, gdy przyspieszałem, to nie pojawiały się wibracje czy nieprzyjemne dźwięki. Na wysokich obrotach z kolei silnik ma przeciętne brzmienie, ale tak mocno kręcić go praktycznie nie trzeba w normalnym użytkowaniu, a w rozsądnym przedziale do około 3000 obrotów nie zwraca na siebie uwagi. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, to testowana Kia w Warszawie potrzebowała około 7 litrów na setkę, na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 5 litrów, na ekspresówkach lekko ponad 6 litrów, a na autostradzie 7,5 litra. Exceed jest lubianym przeze mnie crossoverem w dużej mierze za właściwości jezdne i lifting nie ingerował w ten obszar i to wystarczyło, abym przy kolejnym kontakcie utrzymał swoją pozytywną ocenę. Wpływa na to przyjemnie precyzyjny i bezpośredni układ kierowniczy jak na podwyższony model, który oczywiście nie jest jakiś wyostrzony w sportowym stylu, ale jak na podwyższone właśnie auto gwarantuje dużą pewność podczas jazdy po zakrętach i też po prostu fajne wrażenia. W trybie sportowym jeszcze można poprawić odczucia przez większy opór stawiany przez kierownicę, ale niestety tryb ten jest sprzęgnięty na sztywno z układem napędowym i wyższe obroty silnika skłaniały mnie jednak do trzymania się normala. Jeszcze jako ciekawostkę powiem, że Exceed nie ma trybu Eco, co jak na dzisiejsze standardy jest już rzadkością. Zawieszenie samochodu nie jest bardzo miękkie i dzięki temu nadwozie dosyć niewiele wychyla się na zakrętach jak na crossovera i takie podejście jest moim zdaniem rozsądne, biorąc pod uwagę zestrojenie układu kierowniczego. Wciąż jednak mamy tutaj co prawda
prawda nie kanapowe, ale wystarczająco miękkie wybieranie nierówności i w połączeniu z też miękkimi fotelami daje to dobry poziom komfortu, taki, który mnie nie zmęczył nawet przez cały dzień w drodze. Amortyzatory są również dobrze wygłuszone w kabinie i czuje się to też na drogach szybkiego ruchu, gdzie od kół mało słychać nawet przy 140 km/h. Jadąc tyle bardziej daje o sobie znać szum powietrza, chociaż wciąż nie jakoś bardzo. Zwalniając do około 120 km/h wiatr staje się wyraźnie mniej odczuwalny w środku. Rozmieszczenie przycisków na kierownicy po liftingu zostało w testowanym modelu po staremu, co oznacza, że tutaj steruje się komputerem pokładowym, tutaj aktywnym tempomatem, z lewej strony obsługuje się system audio, odbiera, odrzuca połączenia. Jest to moim zdaniem wzór pod kątem ergonomii, dobrze, że nic tutaj nie ruszano. Elektroniczne zegary z ekranem o przekątnej 12,3 cala występują w standardzie od wersji Business Line. Dostaje się tutaj skromne możliwości personalizacji jak na w pełni elektroniczne rozwiązanie, ponieważ można modyfikować tylko to, co będzie na środku i to w ograniczonym zakresie. Te najważniejsze rzeczy są dobrze podane w sposób czytelny, no ale fakt, że nie można tutaj umieścić np. mapy albo modyfikować tego, co będzie w lewej, prawej tarczy sprawia, że w tym obszarze można by oczekiwać czegoś więcej. Zestaw wskaźników oferuje też modyfikacje motywów, ale nie wpływają one na układ, tylko na aspekt estetyczny. System inforozrywki w poliftingowym Exceedzie to najnowsze rozwiązanie stosowane w kijach, co oznacza, że mamy tutaj menu główne oparte o personalizowalne pod kątem kolejności kafelki. Wchodząc w jakiś poszczególny moduł, można albo mieć go pełnoekranowo, albo można podzielić ten ekran pomiędzy różne funkcje. W bardzo łatwy sposób można to zrobić. Jest to wygodne we wszystkich miejscach tych istotnych. Jest to możliwe. Mamy tutaj także menu logicznie pogrupowane w kategorie. Też szerokokątność tego ekranu jest przydatna, ponieważ te kategorie nadrzędne pozostają po lewej stronie. Też odpowiednie opisy są zapewniane. Jest integracja ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay. Niestety w sposób przewodowy. Mamy też dobrą jakość wyświetlanego obrazu, świetną reakcję na dotyk, więc jest to ogólnie bardzo dopracowane i funkcjonalne rozwiązanie. Pod ekranem mamy przyciski do przełączania się po najważniejszych modułach, co prawda są dotykowe, ale dobrze na ten dotyk reagują. Są też pokrętła, już w pełni fizyczne, tak samo w 100% fizyczny jest panel klimatyzacji, bardzo wygodny w obsłudze. Trochę niżej od wersji Business Line jest mata do indukcyjnego ładowania telefonu, kilka dodatkowych fizycznych przycisków do podgrzewania różnych rzeczy. Na tunelu środkowym mamy dwa porty USB, jeden C, drugi A, rozsądna dywersyfikacja, jest też gniazdo 12V. Wokół dźwigni zmiany biegów też mamy zwykłe przyciski. Obsługa tego wszystkiego jest bardzo prosta i dobrze, że Kia żadnych udziwnień wraz z liftingiem nie wprowadzała. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest cienki i lekki, więc nie przeszkadza w kieszeni. Nie podoba mi się tylko jego niepotrzebnie duża wysokość. Wykonany został z przeciętnej jakości chropowatego plastiku, ale cała konstrukcja sprawia bardzo solidne wrażenie. Podoba mi się ulokowanie przycisków na boku. Jest to pomysłowe rozwiązanie. Maska w Exceedzie jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy. Pomaga w tym fakt, że nawet w najniższym położeniu wciąż fotel jest dosyć wysoko ulokowany. Frontowa szyba nie jest mocno opadająca, co skutkuje też niezbyt długim podszybiem. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu poprzekątnej mamy masywny słupek, tylna szyba jest dosyć wysoko poprowadzona, wyraźnie opada. Za nią znajduje się jeszcze troszeczkę nadwozia. Kamera cofania w Exceedzie nie zmieniła się wraz z liftingiem, a mogłaby w sumie, ponieważ jej jakość jest mocno przeciętna, no ale wciąż używalna, więc brak tej zmiany nie jest jakiś dyskwalifikujący. Mamy dwa widoki do wyboru, w tym domyślnym. Pole widzenia jest rozsądnie kontrolowane i obiekty znajdujące się po bokach nie są rozciągane. Samochód cechuje się dobrą zwrotnością, a kierownica pracuje w nim, gdy jedzie się wolno, z dosyć niewielkim oporem. Dodając do tego nie jakąś ogromną, ale przyzwoitą bezpośredniość reakcji, dostaje się auto, które z elektronicznymi asystentami rozsądnie radzi sobie podczas manewrowania gdzieś na parkingach, jak na nadwozie mające 439 cm długości i 182 cm szerokości. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Exceeda ogranicza się do podświetlenia przestrzeni na nogi dyskretnego, więc można powiedzieć, że tego typu elementy w ogóle są tutaj nieodczuwalne. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na czerwono, czyli na charakterystyczny kolor dla Kii. Nic się nie zmieniło przy okazji liftingu w tym obszarze. Jest on troszeczkę może za ciemny, mógł być jaśniejszy, co wpłynęłoby na czytelność, ale i tak pod tym kątem nie jest źle. No i podoba mi się takie podejście, buduje tutaj bardziej sportowy nastrój. Nie jestem tylko fanem tego, że na ekranach zastosowano nie czerwień, tylko nie
niepasujące zupełnie do tej barwy, takie neonowe kolorki. Na tym ekranie środkowym nic nie można z tym zrobić. Na zegarach można wrzucić takie tarcze, no ale wtedy są one moim zdaniem trochę za jasne do jazdy po zmroku. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to tylko sterownik lusterek na drzwiach się go nie doczekał. Lifting znacząco wpłynął na przednie światła w Exidzie, które zyskały nowy kształt segmentów do jazdy dziennej zintegrowanych z kierunkowskazami, które z 3 świetlnymi członami w każdej lampie prezentują się wyraziście. Wszędzie z przodu obecne są LEDy, tak samo jest w kierunkach w bocznych lusterkach. Z tyłu dla wersji GT Line zarezerwowano światła diodowe o bardzo niestandardowym wzorze opartym o plaster miodu z dynamicznymi kierunkowskazami. Niewykluczone, że dla części osób w aucie takim jak Exeed taki projekt może być przesadnie ekstrawagancki, no ale fakt zostaje, że wygląda naprawdę ciekawie i ja akurat jestem jego zwolennikiem. Szkoda tylko, że LEDów zabrakło na podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Lifting testowanej Kii niestety nie wprowadził jakiejś adaptacyjnej technologii do przednich świateł LED, ale statyczne rozwiązanie, które dostajemy tutaj, jest naprawdę dopracowane, ponieważ światła umieszczone w soczewkach oferują naprawdę dużą moc świecenia, zwłaszcza jak odpalone są drogowe, a na mijania można liczyć na dobrą precyzję odcinania stref jasnych od ciemnych. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niewielki, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Szklany dach w testowanym modelu nie jest przesadnie długi, jego osprzęt kończy się tutaj, a dopiero tutaj w naturalnym ułożeniu znajduje się moja głowa. Gdy się nawet trochę bardziej wyprostuję, to od podsufitki dzieli mnie taki margines, który sprawia, że nie ma żadnego kontaktu nawet włosami. Tunel środkowy jest w testowanym modelu niewielki. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Bagażnik Exeeda ma pojemność 426 litrów. Dostajemy tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne kształty. Po obu stronach w kufrze znaleźć można haczyki na jakieś torby. Z lewej strony w formie bonusu jest też gniazdo 12V, a także z tej samej strony niewielka kieszeń w nadkolu. Podłoga jest dwupoziomowa, może być albo w wyższym położeniu, albo można w łatwy sposób ją sobie obniżyć. W każdym razie pod nią znajduje się dojazdowe koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1276 litrów, przy półce w wyższym położeniu. Podłoga nie ma uskoku, jedynie oparcia leciutko się unoszą. Podsumowując, Kia Exeed po liftingu nie zmieniła się za bardzo, bo można w jej przypadku mówić o bardziej kosmetycznej kuracji odświeżającej, ale też moim zdaniem model ten nie potrzebował większych zmian, ponieważ był on naprawdę udany już od momentu premiery. Mnie najbardziej przekonują w nim właściwości jezdne, w których nie czuję się aż tak bardzo wyższego nadwozia, a jednocześnie poziom komfortu jest odpowiedni. Podoba mi się także sposób obsługi, bo testowane auto nie sprawia wrażenia przestarzałego w żadnym miejscu, a jest bardzo przyjazne. Jeśli zatem ktoś myśli o crossoverze tego typu, to Exeed jest wciąż w ścisłej czołówce modeli, które mógłbym polecić. I to wszystko, co przygotowałem o Exeedzie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!